Cześć wszystkim, z tej strony SG, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek z mojej serii. Chciałem w tym miejscu zapisać grę, ale no, nie da się ręcznie zapisywać. Dr. Solberg, you are 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Fairman. Please proceed to the 35th floor. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? Okej, tak też można. Była drabina. Więc tak. Jest pełno rzeczy, które można zeskanować. Fajne mieli te krzesła, nie? Takie wszystkie wykonane z kamienia? Czy z czegoś? Ciekawe, czy łóżka też mieli z kamienia. Na pewno wygodnie im się spało. O, notatka głosowa. The protocols use polyphasic entangled waveforms, quantum encryption, black quartz stuff, way beyond military grade. That's what you demanded. So that's what we delivered. You don't code something you can't crack. All we need is a backdoor. Upload the latest service pack update and the problem goes away. You specifically forbade us from leaving anything resembling a backdoor in code. Every protocol to black quartz standard. Your words. Look, if you need me to fudge some projections, it's nothing we haven't done before. I don't need fudged projections. I need a way to reassert control over the Heart's Timor swarm. I don't know what to tell you, Ted. You're asking the impossible. So, codes. They needed codes of some kind to control the machines. But they got out of control. Sounds bad. Wywar regenerujący. Torba na pułapki wywary jest pełna. Dobra. Teraz sobie to weźmiemy. Dzięki. Być może rozłożę ten odcinek na kilka z nich. Na razie lecimy wszystko jednym cięgiem. Chociaż być może w momencie tego, jak będziecie to oglądać, to powinienem Was już powitać w kolejnym odcinku. Być może tak właśnie jest. No, na razie i tak nie mam możliwości zapisać gry, więc po prostu lecimy do przodu. A z tego, ile będzie tego odcinków, no to wyniknie... Nie wiem, postaram się jakoś dobrze przyciąć, tak, żeby w jakimś konkretnym momencie skończyć i w jakimś konkretnym momencie zacząć. Być może po wejściu właśnie do tego bunkra będzie nowy odcinek. Dobra, idziemy tutaj. Te niektóre stalagmity można zniszczyć, ale... tylko niektóre. Okej, tam trzeba iść, a ja sobie sprawdzę poboczne. Chodź tutaj. Dobry.
Tak. Jest tu coś? Na razie chyba nie ominęliśmy żadnego ważnego nagrania. Dobra. A Deathbringer. Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. And they honored it? Welcome to Faro Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Faro leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Faro Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe, Faro remains committed to making the future smarter, brighter, safer, and always surprising. Faro Automated Solutions. For every problem of life, a smart solution. So they made the Focus. 25,000 people? That's bigger than a tribe. So they made machines and devices. I guess those things were common in their world. Ta, faktycznie. Zaskoczenie zrobili. Dziennik recepcji. 9:54. Dowódca polowy Daing z indomalajskiego kombinatu rolniczego przybył wraz z delegacją. Poczęstunek będzie serwowany przed prezentacją sprzedażową, która odbędzie się o 10:15 na linii Rydwanów. Zgodnie ze wskazówkami potrawy będą wyłącznie wegetariańskie. 10:07. Sander Agnew, wiceprezes do spraw integralności terytorialnej Fresh Grounds Coffee Global, przybył wraz ze swoimi współpracownikami. Poczęstunek będzie serwowany przed prezentacją sprzedażową, która odbędzie się o 10:30 na linii Rydwanów. Zgodnie ze wskazówkami podana kawa będzie mieszanki Tacoma od Fresh Grounds, bez syntetycznej śmietanki. 10:12. No niezły klops. Wezwałem ochronę i służby sprzątające do wytarcia rozlanej kawy. Właściwie rzuconej. Nie miałem pojęcia, że indomalajski kombinat uprawia kawę, ani że zespół zawłaszczeniowy Fresh Grounds próbował wielokrotnie siłą przejąć ich pola. Wydaje mi się, że Dane szarpał Agnewa za włosy. Kto ustala harmonogram spotkań? Opitole dział sprzedażowy. To się nie może powtórzyć. Dzień recepcji 7 lipca 2064 rok. Fajnie, mieli większe problemy na głowie, a zajmowali się takimi rzeczami, że dwóch typów się za bary wzięło. No. To będzie to samo, nie? Tak. Welcome to Faro Automated Solutions, where all the problems of Dobra, chodźmy dalej. What was this place? What were they doing here? Życie Orys Elizabeth Sobek. Elizabeth Sobek, urodzona 11 marca 2020. Z amerykańską badaczką z tytułem inżynier robotyki. Uważa się za jeden z największych umysłów XXI wieku. Urodziła się i wychowała w pobliżu Carson City w stanie Nevada. W wieku 13 lat dostała się na Uniwersytet Stanforda, gdzie w wieku 16 lat ukończyła fizykę eksperymentalną i informatykę. W roku 2040 obroniła doktorat z robotyki i projektowania sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Carnegie Mellon, a następnie w tym samym roku znalazł zatrudnienie w Faro Automated Solutions na stanowisku młodszego naukowca. Błyskawicznie już w wieku 22 lat awansowała na stanowisko naczelnego naukowca. Przez następne 8 lat konstrukcje ekorobotów jej autorstwa odegrały znaczącą rolę w oczyszczaniu i detoksykacji środowiska podczas dekady odzyskania.
a FAS stało się czołowym graczem w tej dziedzinie. W 2048 niespodziewanie odeszła z FAS, sprzeciwiając się zwrotowi firmy ku technologiom zautomatyzowanych jednostek bojowych. W 2049 założyła Miriam Technologies, firmę skoncentrowaną na robotyce, afirmującej życie i innych podobnych technologiach. Firma Miriam stała się jednym z największych producentów ekorobotów, a jej konstrukcje zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Nagrodę Nobla w fizyce w 2053 i Nagrodę Rachel Carson za osiągnięcie w dziedzinie ochrony przyrody w 2056. It was a corporation, a group of people not unlike a tribe, and they made machines. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your focus. They'll help you understand. Korporacja, definicja korporacji, historia FAS. Okej, życiorys Ted Faro. Fyodor Ted Faro, urodzony 24 grudnia 2013 roku, jest amerykańskim przedsiębiorcą i magnatem biznesowym. Jest założycielem Faro Automated Solutions, największej korporacji, jaka kiedykolwiek istniała, najbogatszym człowiekiem na Ziemi i pierwszym w historii bilionerem. Urodził się i wychował w Salt Lake City w stanie Utah. Przez 2 lata studiował zarządzanie i finanse na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, ale w 2033 rzucił studia i założył FAS. Na początku firma borykała się z dużymi trudnościami, ale pod koniec burzliwych lat 30. podbiła rynek swoimi osobistymi serwitorami i robotami ochroniarskimi, a potem weszła na szczyt dzięki swoim sławnym ekorobotom, które miały duży udział w walce z kryzysem klimatycznym w latach 40. podczas tzw. odzyskania. Pod koniec tego dziesięciolecia firma FAS otworzyła się na branżę zbrojeniową i do roku 2053 zdominowała globalny rynek zautomatyzowanych platform bojowych. Sukces FAS sprawił, że Fyodor Faro został najsławniejszym na świecie biznesmenem, jednym z najbardziej pożądanych mówców i ważnym głosem w dziedzinie polityki, kultury i spraw międzynarodowych. Definicja korporacja. Korporacja rzeczownik zrzeszenia. No dobra, wiemy co to jest korporacja, już się nie róbmy. Jaj, okej. Dziennik recepcji to było, dobra. Dobrze. Może tu coś jest? Trzeba też właśnie patrzeć na główną O, coś tu jest. Tam jest. Zmiana priorytetów. Now I know this must seem like a bizarre change in direction. I mean, we're Faro Automated Solutions, right? #1 robotics firm in the world. Why would we clear our production slate to fabricate human-operated vehicles and weapon systems, the relics of the past? All I can say at this juncture is, trust me, we will be exploiting a massive, growth opportunity by retooling and reallocating capacity according to my plan. So I will need revised projections of mass fabrication velocity across every pipeline within 36 hours. So they were making machines, but then they stopped to make other kinds of weapons? Why? Bo to bardziej dochodowe było. A bilionerom zawsze jest mało pieniążka. Ciekawe, czy skończymy podobnie, bo jakiemuś maskowi się nagle zamarzy w pełni zautomatyzowany... Nie wiem. Can't carry more. Dobra. The air. There's no smell to it, not even Old Death.
nothing natural. Op. Dobra, nic tu nie ma, bo jakby coś było, to by się pokazała... to by się, proszę Państwa, pokazała ta ikona taka. Takie pudełko na kompasie. Się nie pokazała, więc... No. Idziemy dalej. A. Coś mamy. Odpowiedź skarga. Od J. Friedkin do recepcja. Temat, odpowiedź skarga. Hej, recepcja, jeśli tak się właśnie nazywasz. Chcesz wiedzieć, kto ustawił Fresh Ground zaraz pod Indomalajach? Powiem ci. Ja. Starszy wiceprezes do spraw sprzedaży. A chcesz wiedzieć dlaczego? Bo po tej małej szarpaninie obie strony zwiększyły swoje oferty o 40%. Może wytłumaczę, bo twój mały recepcjonistyczny mózg pewnie tego nie ogarnia. Obie strony ze sobą walczą. A co my sprzedajemy? Tak jest, maszyny bojowe. My chcemy, żeby skakali sobie do oczu. A czym będą ze sobą walczyć? Tak jest, maszynami bojowymi, za które zapłacą nam dużo pieniędzy. Sugeruję więc, żebyś wrócił do serwowania kawy z pustym uśmiechem i pozwolił mi w spokoju wykonywać moją znacznie bardziej złożoną pracę. Dzięki. Dla ciebie pan Friedkin. Czyli dupki i goście z przerośniętym ego. No, jak to w każdej korporacji. But I could get through. W każdej wielkiej takiej korporacji, która wydaje się, że wyżej sra niż dupę ma. Albo mniej wulgarnie, że chwyciło Pana Boga za nogi. Wow. Wow, wow. Looks like I can climb here. La 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 la. I'd have to leave something else behind. Szkoda, że te wywary muszę zostawić. Naprawdę nie mam miejsca na wywary? Przecież zużyłem trochę. Surowce, pułapki, wywary. Wszystko 12. No cóż, mówi się trudno. Nie. Może gdzieś tutaj jest zejście. No jest po boku. Aś. Bardzo dobrze. Ja nic nie naciskam, tylko i wyłącznie strzałkę. Tylko i wyłącznie strzałkę. Żadnego skoku, nic nie było. W pełni automatyzowane. Ciekawe miejsca, co tu mamy? Szczyt duchowy. Od Tetfaro do Paula Vassara. Paula, ostatnie wydarzenia trochę wyostrzyły mi perspektywę i myślę, że ja i całe FAS zaniedbujemy nieco aspekt duchowy naszej działalności. Nie w ramach konkretnych religii naturalnie, ale tak bardziej ogólnie, że nie kontemplujemy wspólnych wartości, nadziei i aspiracji związanych z życiem pozagrobowym.
Chciałbym skontaktować się z różnymi przywódcami religijnymi w celu zorganizowania wkrótce konferencji. Bardzo wkrótce. Niedługo powiem na ten temat coś więcej, ale na razie rzućmy w przestrzeń parę haczyków i zobaczmy, co się złapie. Sięgajmy szeroko po każdego z wiarygodną publiką, ale bez świrów. Idziemy po bandzie. Niech wszyscy wiedzą, że koszt nie gra roli. Dzięki, Ted. Idziemy po bandzie. Ziomek. Coś jakby się nasz fokus bliczował. Widzicie? Powinno na uszu jej powinien właśnie świecić niebieski okrąg, a tego nie dzieje. Nie się nie dzieje. Coś się zgliczowało. Nie mam też tego charakterystycznego jakby siatki przed oczami. Trochę mnie to martwi. Coś się zgliczowało. O, teraz jest. Się naprawiło jakoś. Dobra, patrzmy, co my tu mamy. The BOR-7 Horus. Imagine your complete engagement ecosystem comprehensively managed by a high-speed learning machine network. Whether your need is to replace battlefield losses or intensify force projection, the Horus's onboard manufacturing capabilities mean you'll never get stuck waiting for the next arms delivery. Simply redefine your force parameters, and the Horus will fabricate additional units to fill the ranks for an affordable per-unit licensing fee. Meanwhile, the biomass conversion systems of other chariot line models allow them to keep the Horus fueled, repaired, and ready, extending its operational tolerances beyond that of any competing Titan-class platform. That's the Horus advantage. Always regulating, always ready. The future of automated warfare made real today. The Metal Devil. So these were Faro machines too. Manufacturing capabilities. They can make more of themselves. Then how would you ever stop them? The FSP-5 Kopesh provides a one-size-fits-all solution to main battle force capability. Metamaterial construction delivers unmatched recoil dampening, allowing you to field any weapon package that conforms to your budget needs and conflict resolution profile. Patented biomass conversion systems allow extended emergency operations with minimal environmental impact. Multilinear target processing provides simultaneous real-time threat analysis and legal review for autonomous domestic operations. Or control can be slaved to the swarm's neural network for weapons-free force application. Either way, when it's time to call out the big guns, it's time to call Kopesh. The Deathbringer. So this was the heavy hitter. Main battle force indeed. The ACA-3 Scarab combines conventional and information warfare capabilities in one package. Designed for high-speed, all-terrain reconnaissance, it boasts the world's highest survivability rating of any Scout-class autonomous agent. Maybe it's the Scarab's emergency biomass conversion systems that ensure it always makes it back to base, even if fuel supply lines have been interdicted. Or maybe it's the Scarab's ability to slave enemy robots to its own network. Now that's force multiplication. Add a prehensile manipulator arm that can handle a host of functions, from 360-degree less lethal riot management to surgical repairs of allied chariot line models. And you've got the workhorse of any cutting-edge peacekeeping fleet. The Corruptor. Slave enemy robots to its own network. It sounds like it's talking about how it corrupts machines. Tu powinien wpaść słowo, że jest w stanie hakować inne roboty, bo slave
to sobie Aloy może tak tłumaczyć, ale nie Faro. Faro powinno być, że on sobie potrafi hakować. A to ona by sobie teraz dopowiedziała, aha, czyli w jakiś sposób staje się, że ich jakiś... Looks like the way up. What's left of it. Dobra, ale jeszcze sobie sprawdzę, tutaj byłem, tu byłem. Nie było. Jest jakaś kolejna skrytka, dobrze, weźmiemy wszystko. Bardzo chętnie jestem, bardzo chętny na takie rzeczy. Pokój. O. Tekstowy. Dziennik kampusu FAS. Dziennik ochrony kampusu FAS. Ostrzeżenie priorytetowe. Wpis automatyczny. Wszystkie systemy poza niezbędnymi zostały przełączone w tryb hibernacji. Ostrzeżenie priorytetowe. Wpis automatyczny. Wprowadzono pełną blokadę. Priority alert. W związku ze zwiększoną częstotliwością gwałtownych protestów wymierzonych w kampus nie możemy zagwarantować już bezpieczeństwa pracowników FAS. Dlatego też podjęliśmy trudną decyzję o bezterminowym zamknięciu tej placówki. Pracownicy z poszczególnych bloków zostaną przeszkoleni odnośnie do stosownych procedur archiwizacji i lub usuwania danych i materiałów projektowych. Zespoły kryzysowe i zabezpieczenia przeprowadzą następnie końcowe oględziny przed zamknięciem wszystkich działów. Priority alert. Priorytetowa wiadomość do wszystkich pracowników bloku E i F. Traktujcie obecną blokadę jak ćwiczenie, lecz nie otwierajcie włazów i nie opuszczajcie swoich budynków. Przypominamy, że podczas obecnych niefortunnych wydarzeń zespół ochrony wciąż dba o bezpieczeństwo pracowników i podczas identity skanu broń osobistą trzeba przekazać naszemu personelowi. Zamknięto kolejne publiczne drogi dojazdowe do kampusu, aby skrócić czas oczekiwania przy zewnętrznych kordonach ochronnych. Zespół ochrony przypomina pracownikom, że kampus zostaje niedostępny dla osób z zewnątrz. W związku z ostatnimi niepokojami wokół kampusu, wszystkim pracownikom przypomina się o obowiązku wykonywania skanów i noszenia swojej przepustki w widocznym dla analizatorów obrazu miejsc. Tak. So people were angry at Faro, at the corporation. They blamed this place for something. Something bad. No wiesz, no jakby jakaś firma założona przez Muska nagle powiedziała, że straciła kontrolę nad czymś, co sami zbudowali, i to coś jest w stanie zniszczyć całe życie na Ziemi w przeciągu kilku miesięcy, to też by się ludzie wpienili. Tak trochę, nie? No... Nagle dowiadujesz się, że nie tylko wszystkie twoje plany szlak trafił, ale również, że zostanie ci maksymalnie może kilka miesięcy życia, o ile będziesz miał mega szczęście i o ile nie zginiesz gdzieś rozszarpany przez robota na pierwszej linii walk, bo cię wezmą do woja oczywiście. It's gonna be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. Moment. Nie jest to miejsce? Proszę. Aha, okej. To jest... Tam się mam udać, a ja bym sobie jeszcze skoczył tutaj w takim wypadku. Frost on my eyelashes. To jest to, czym się przejmujesz? Że masz oszronione rzęsy? Aha.
Dobra. Nic z tego nie rozumiem. Moment. Teraz już się zgubiłem. Są jednocześnie dwa wejścia. Jedno tu, jedno tu. Interesujące. A. Okej. Czaję bazę. I w czym chodziła rzecz? No, po prostu wyżej tylko weszliśmy. Niż tam, gdzie byliśmy. No. Siemanko. Ale tak samo wychodzimy w tym samym miejscu. Coś tu było. Tu jest. Podnośni plot. Since that began when they engaged in unauthorized offensive operations against robots and human personnel of the Hearts Timor Energy Combine. Now I wish that I could relate that the crisis has been exaggerated, but it's not. The peacekeepers have not responded to stand-down codes, and by all signs they appear to be replicating at a precipitous rate. Now what I can promise, can absolutely assure you, is that I am already devoting every possible resource towards reaching a speedy conclusion to this issue. So when you hear the bad talk about us against this company in the days, maybe weeks to come, just bear in mind that we will get past this. That a day's coming when none of this will matter. Peacekeepers. That's what they called their machines. They were built for war, not peace. Aloy, Aloy. Nie czytałaś historii. Na przykład starożytnego Rzymu. Fresh as it comes. Diserat pacem, preparet bellum. Chyba tak to brzmiało. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Nie wiem, łacinę miałem dawno. Dawno temu. Po górę. Na studiach chyba przez rok. Niewiele się z niej nauczyłem. Got too much already. Dobra. Masz za dużo. W sumie może bym się przebrał w coś bardziej, haha, zimnego. To jest tak zimno, że ona se biega dalej, hehe, z brzuchem gołym. Więc tak średnio. No nie będzie. Lodowcowa łowczyni. Dobra, może być. Okej. Lodowcowa łowczyni. Nawet pasuje, fajnie wygląda. Chyba, że coś lepszego znajdę. Wodzu Łeraku, panuków, może nie. Spod osłony Shield Weaver. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tej osłonki. Hello.
sumie co mi to dawało? Teraz. Jedynie przed rozem. No to niewiele, to niewiele. To niewiele dawało. Niewiele. Coś tam mówiła, że na 35 piętrze, czy jakoś tak, automatyczna sekretarka. Więc no, faktycznie, trochę się trzeba pospinać. Deszcz tak wysoko? Okej. Mamy tutaj coś. Incydent na morzu Banda. Od Stacy Anders do Robert Bratcher. Temat film z delfinami. Bob, mamy kolejny problem, który jeszcze bardziej nas pogrąża. Najwyraźniej jakiś rybak z morza Banda nagrał, jak jednostka Horus z Royal Hearts Timor przy brzegach Łetaru pozyskuje biomaterię do przetworzenia. Kłopot w tym, że robił to w siedlisku zagrożonych wyginięciem delfinów. Całkiem możliwe, że dorwał ostatnie osobniki z tego gatunku. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale widok przypomina wnętrze działającego blendera. Tak jakby robot miksował wielkiego szejka z kawałków delfina. Nasz zespół interwencyjny usunął już nagranie z 43 kanałów, ale film wciąż wypływa. To kwestia czasu, zanim pójdzie viral. Przygotowane oświadczenie jest mocno niewystarczające. Jakiś pomysł? Będzie z tym syf. WP PR was. Bardziej ich obchodziło to, że będzie syf, niż to, że ostatnie delfiny giną. Okay. Okay. Czy ja chcę schodzić na dół? Co tam było w ogóle ciekawego? Że ja postanowiłem zejść. Tu było coś ciekawego, naprawdę? Już byłem tutaj. Tak trochę mi się właśnie kombinuje, dlatego że tutaj w pobliżu jest kolejne ogniwo. Już nie pamiętam, jak się do niego szło. Na pewno trzeba się na sam szczyt wyrwać tego miejsca. Dobra. Jesteśmy z powrotem. The way up. All it takes is a few good handholds.
All right, made it. Wonder what we'll find. A i test tutaj. No ja już to pamiętam. Czy jest potem zejście? Pytanie. Chyba jest. Było trochę dziwne, gdyby nie było. Proszę bardzo. I keep finding these power cells. What do they do? All data has been erased from this device. Do you wish to deploy alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Elizabeth, good to, It's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Faro robots threatened all life on Earth, but somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This?
When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. Kurde, nie widać w ogóle... ziemi. Wielopiętrowy wieżowiec. No cóż. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now,
Are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Now, if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades? It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde,
Grave Horde. Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Well, getting down will be a lot faster than getting up here, at least. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Air was getting thick. Been waiting for rain. Easy, easy. Kolejna misja będzie nas prowadziła tu. Czyli możemy sobie jeszcze zrobić tą skażoną strefę. Jest tak daleko. Ale to będzie już chyba ostatnia rzecz, jaką zrobimy w tym odcinku. Myślę, że wyszły z tego co najmniej 2 dobre odcinki. Jeszcze nie wiem, jak to będzie. Jak to podzielę. Na pewno podzielę, bo za długo by się przesyłało, przetwarzało i tak dalej. Mogę zginąć. Sobie zrobię szybki zapis. This is where it ends.
padało dziadostwo. Helpful. Nadymać. Pytanie, czy ognistem. Ognisty. Walę ci to. Worek. Tada. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą martwą strefę. Tak skażoną. Bardziej skażoną niż martwą. Trzy średniej jakości. Naprawdę średniej jakości. Potwory. Potwory. No, roboty to. No ale roboty imitujące potwory. A tu jest ognisko i w tym momencie zakończymy nasz odcinek. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw like, kliknij subskrybuj i uderz w dzwonek, by wiedzieć, kiedy wrzucę nowy film. Do zobaczenia.